Siemka, ja jestem Adacho i dzisiejszy odcinek Koku chciałbym zacząć od podziękowań. Jak myślicie, komu? Wam! Haha! Dawno wam nikt nie dziękował, że się nie spodziewaliście? Wiecie co? Ostatnio odcinek zacząłem od takiej myśli, która wpadła mi do głowy. A w zasadzie od takiej anegdotki o tym, że jechałem tam rowerem przy placu zabaw i widziałem, jak dzieci się bawią na takich fajnych beczkach i pomyślałem sobie, że byłoby fajnie sobie pobiegać po tych beczkach i potem nagle wpadła mi do głowy myśl, że może w sumie nie wypada. I pisaliście mi w komentarzach, że w zasadzie to jak ma się dziecko, to wszystko zaczyna wypadać, bo można się bawić z tym dzieckiem. Ja jeszcze dziecka nie mam, więc to jest wszystko przede mną, ale nawet jeśli się nie ma dziecka, to można mieć po prostu wyjebane. Ja się dalej uważam za osobę młodą i nadal jestem osobą młodą i chcę wam podziękować za to, że podnieśliście mnie na duchu. To nie było tak, że byłem podłamany, ta myśl pojawiła się sama i chciałem się po prostu tym z wami podzielić, ale jest mimo wszystko pewien aspekt, który sprawia, że... To ktoś jeździ... Czy mi tak po prostu dudni wiatr? Nie, ktoś jeździ. Tutaj pracownicy komunalni ciężko pracują. Ja dzisiaj przez okno widziałem, jak sprzątają i bardzo to doceniam. I nawet Marci powiedziałem, że my tak na co dzień tego nie doceniamy, że mamy czyste ulice i w ogóle, prawda? A ja widziałem taką panią, która chodziła z taczką i zbierała najmniejsze papierki. Dziękuję wszystkim tym, którzy utrzymują czystość w naszym świecie. Ale wracając do tej małej anegdotki, którą chciałem wam powiedzieć. No to nawet nie jest anegdotka, nie zasługuje to na miano anegdotki, ale ostatnio byłem na piwie z kolegą. Wypiliśmy 2 piwa. Co prawda chodziliśmy po nocy, ale mi to nie robi tak znaczenia, bo ja i tak bardzo się późno kładę ostatnio spać. I następnego dnia, po wypiciu 2 piw, miałem trochę ciężką głowę. Nie miałem kaca, ale czułem, że jestem trochę spuchnięty. I wtedy sobie uświadomiłem, że ja mogę mówić, że czuję się młodo, ale mój organizm ma trochę inne zdanie na ten temat. Zdecydowałem się na dywersyfikację sposobu nawadniania w celu uniknięcia kryzysu gospodarki hydrostatyczno-elektrolitowej, no ale kryzys hydrostatyczno-elektrolitowy przyszedł sam. Nie zmienia to faktu, że nawet w wieku 30 lat, w wieku 40 lat, w wieku 50 lat być może też dalej będę lubił i szanował Dragon Balla, być może nawet oglądał, jeśli będzie dalej Dragon Ball trwał i być może do tego czasu obejrzę Bleacha. Ale brak obejrzenia Bleacha nie powstrzymał mnie przed tym, żeby nagrać ranking moich ulubionych postaci z Bleacha. Nie wiem, kiedy on jeszcze będzie publiczny, ale na pewno za kilka dni. Także fani Bleacha, łączmy się. Skunson Omi, jak tam wyglądają twoje podboje growe albo animowe? Ostatnio, kilka miesięcy temu mówiłeś, że grasz w Red Dead Redemption 2. Skończyłeś? Porzuciłeś? Zapomniałeś? Jak to tam wygląda? W dodatku po solo leveling mówiłeś, że zacząłeś Kaiju 8. Nie do końca tak było, że zacząłem. Zapytałeś też, czy byśmy chcieli omówienie. Czy to dalej aktualne? Tak, po prostu zapytałem, czy chcielibyście omówienie. Zapytałem was, czy to anime jest fajne. Nie zacząłem tego oglądać, więc nie obejrzałem nawet sekundy. Nie wiem nawet, o czym to jest. Także nie zacząłem i wtedy nie zacząłem i teraz nie zacząłem. Odnośnie Red Deada, z tych 3 opcji, które wymieniłeś, skończyłeś, porzuciłeś, zapomniałeś, chyba najbardziej pasuje opcja porzuciłeś, ale ona też brzmi dość pejoratywnie, bo to nie jest tak, że ja porzuciłem tę grę ze względu na to, że nie wiem, nie miałem czasu, czy że mi się nie podobała, tylko sprawa wyglądała tak, że po moim wyjeździe na akcję rowerową, pomaganie za jechanie, jak dobrze wiecie, na moim kanale pojawił się vlog z tego wyjazdu i ten vlog był dość długi, a mógłby być jeszcze dłuższy, bo tych materiałów miałem naprawdę kupę. Chcąc zgrać je na komputer, okazało się, że nie mam wystarczająco dużo miejsca, a chciałem je mieć na dysku C ze względu na to, że to jest dysk SSD. A ten dysk metalowy HDD, na którym mam dużo więcej miejsca, mógłbym te rzeczy zgrać na ten dysk, ale przez to, że rzeczy są na dysku C, łatwiej mi montować, bo ten dysk jest szybszy, więc musiałem coś usunąć z dysku C, no i padło na Red Deada. Więc jak wróci mi chęć, to do tej gry wrócę tak samo jak było z Wiedźminem, bo Wiedźmina też zacząłem, a potem do niego wróciłem po 2 latach i uważam, że to jest jedna z najlepszych w ogóle serii. 3 oczywiście najbardziej mi się podoba, Wiedźmin, ale ogólnie serii gier, w jakie grałem. U Matej, pytanie do Koku. Wspomniałeś kiedyś, że któryś z naszych bohaterów umarł tak na stałe, bez żadnego... Czy to jest poprawnie skonstruowane zdanie? Ja wspomniałem, że ktoś umarł? Że chciałbym, żeby któryś z naszych bohaterów Dragon Ball Z kiedyś umarł bez żadnego odradzania smoczymi kulami czy inną magią. Tak, żeby było czuć wagę, powiedzmy, sceny, prawda? A nie, że ktoś umiera i wiemy, że i tak go wskrzeszą. Czy mógłby pojawić się taki antagonista, który wysysa energię życiową, ale nie tak jak Cell, który zostawiał z nich worki ze skóry, albo Moro, który wchłaniał innych, tylko on za pomocą jakiejś techniki pochłaniał tę energię życiową i powodował, że się starzeją,
i zostawiał ich na chwilę przed śmiercią, żeby nie mogli się wskrzesić. Myślisz, że taka technika mogła było minąć to ciągłe wskrzeszanie po śmierci? Myślę, że to, co zaproponowałeś, to jest dobra opcja. Oczywiście w takiej sytuacji musielibyśmy założyć, że ktoś w tej sadze umrze na stałe, prawda? Więc być może nawet Toyotaro wpadłby na taki pomysł, że jakaś postać, ale nie pokroju Gammy 2, która pojawia się w danej sadze i potem znika, a i tak mamy kopię Gammy 2, no może nie pod kątem charakteru, ale generalnie Gamma 1 przeżył, więc po co nam dwóch takich, skoro mamy jednego i tak go w zasadzie do tej pory nie ma w historii, w sensie od tamtej pory, prawda? Gdyby była sytuacja, w której taki Roshi, albo Frieza, albo nawet Krillin, albo Yamcha, albo ktokolwiek inny, kogo znamy ze starych lat, faktycznie odchodzi na stałe, to ja widzę dwie opcje, jak można byłoby to rozwiązać. W sensie, gdybyśmy mieli założyć, że to ten przeciwnik wpływa na taką śmierć. To, co tutaj napisałeś o tej energii życiowej, dobrze widzieliśmy na przykładzie starszego guru, prawda? Starszy guru został wskrzeszony ze względu na to, że został uznany za ofiarę Frizy, prawda? Smutek związany z tym, że jego pobratymcy byli mordowani, wpłynął pośrednio na jego życie, więc Friza też właśnie pośrednio wpłynął na śmierć najstarszego Nameczanina, więc został on wskrzeszony, ale potem jak już ta jego długość życia się naturalnie skończyła, no to nie mógł on zostać wskrzeszony, ze względu na to, że zmarł, powiedzmy, ze starości. Więc gdyby był przeciwnik, który by wysysał energię życiową i postarzałby naszych bohaterów, przypomniała mi się sytuacja w sumie z Tytusa. Nie wiem, czy to był pierwszy Tytus, czy drugi Tytus, Romek i Atomek. Tam była taka scena, w której Romek wpadł do rzeki, przeziębił się i potem dali mu miód na ogrzanie się. I to był taki bardzo stary miód z 1800 któregoś roku. I on wypił ten miód i się postarzał. Więc być może byłoby tak, że ten przeciwnik dawałby coś starego do zjedzenia i... No nie, okej, dobra, żartuję. Tylko zobacz, że tak naprawdę, gdyby nasi bohaterowie byli podstarzani, to jaka byłaby ekscytacja z tym związana. Nie mogliby już walczyć tak naprawdę. Druga opcja, która mi się podoba, to jest coś, o czym była mowa dawno temu w Dragon Ballu, a mianowicie, że dusze osób zabitych przez demony w Dragon Ballu nie mogą zaznać spokoju, nie trafiają na drugą stronę, czyli oczywiście do zaświatów. Krillin, którego pokonał Tamburyn, tak naprawdę też Chaozu, prawda? Został bezpośrednio zabity przez Piccolo. Roshi tak naprawdę umarł z wycieńczenia, więc w sumie jego ciało raczej mogło przejść na drugą stronę. Nie było problemu z tym, żeby ich wskrzesić. Był problem z tym, żeby oni przeszli na drugą stronę. Myślę, że można byłoby to albo jakoś dodatkowo nadpisać, czyli z jednej strony można byłoby to zretkonować, tylko wtedy powstałaby dziura fabularna, dlaczego właśnie Roshi, albo generalnie w zasadzie Krillin i Chaozu zostali wskrzeszeni, skoro nie dałoby się wskrzeszać takich osób. Ale gdyby na przykład połączyć to cwanie z Dragon Ball Daima, gdzie jest dużo postaci z Królestwa Demonów. Uważam, że to jest już trochę musztarda po obiedzie, bo mieliśmy tę serię i można byłoby coś takiego wprowadzić, ale Piccolo Daimao był potomkiem demonów, prawda? Więc te tamburyny, cymbały, dramy mogły być uważane też za demony, ale gdyby było tak, że prawdziwy demon, taki na przykład jak Dabura, który zabił Kibito, i do tego też zaraz przejdę, taki prawdziwy demon z Królestwa Demonów, jeśli on kogoś zabije, to wtedy nie można go wskrzesić, bo jego dusza na przykład jest też wymazywana, coś w tym stylu, prawda? To byłoby ciekawe. Można byłoby ten wątek rozwinąć, prawda? Tylko że Kibito, tak jak powiedziałem, w Majin Buu Sadze został przez Daburę zabity i potem został wskrzeszony, więc to też już byłaby dziura w fabule. Chyba że mielibyśmy zrobić tak, że jak ktoś nie tyle co jest zabity przez demona, ale przez demona i w Królestwie Demonów, że może dusza osoby, która zostaje zabita w Królestwie Demonów, nie może wyjść z Królestwa Demonów. Nie trafia wtedy ona do zaświatów i nie jest możliwe, żeby została wskrzeszona. To byłoby ciekawe, ale to jest temat tak rozległy i tak odległy też, że nie sądzę, żebyśmy kiedykolwiek zobaczyli to w oficjalnym Dragon Ballu. Dziki Pancernik, jakie jest twoje najczęstsze wykluczenie kulinarne? Na przykład zamawiając ziemniaki prosisz bez koperku, albo zamawiając burgera chcesz go bez pomidora, bez sosu. Bez sosu, po prostu bez sosu. Niezależnie od tego, co biorę, jak się da, to biorę bez sosu. Maniek DBS, pytanie do Koku. Jakiś czas temu na stronie Dragon Balla oficjalnej było info, że ten wyglądający jak gadające włosy Bóg Zniszczenia, zapomniałem jego imienia, Iwan bodajże, bo Arak to był ten piękny, który wyglądał jak jaszczurka. Ma na tyle słaby wszechświat, że odpadłby jako pierwszy, więc myślisz, że w innych wszechświatach, które nie walczyły, też tak jest, czy on jest wyjątkiem? Zerknąłem sobie na oficjalną stronę Dragon Balla, żeby zobaczyć ten artykuł i nie wiem, Maniek, czy widziałeś jakąś inną wersję językową, czy nie, ale ja nie widziałem dokładnie takich słów, które tutaj przytoczyłeś, że ma na tyle słaby wszechświat, że odpadłby jako pierwszy.
Jest faktycznie artykuł pokazujący Iwana. Swoją drogą zobaczcie na jego dłonie. Też Goku w SSJ4, w tym pierwszym SSJ4 z Dragon Balla GT, to futro tak wystawało poza frotki. Podoba mi się w ogóle design. Nie wiem, czy lubicie tę postać, ale to jest jedna ze śmieszniejszych postaci w ogóle w Dragon Ballu Super. W tym artykule mamy fragment, w którym jest scena, jak właśnie Liquir, Jin, Arak i Iwan, czyli bogowie zniszczenia tych 4 wszechświatów, właśnie 1., 5., 8. i 12, reagują na wymazanie innego wszechświata. I mówią, dobrze, że nasze wszechświaty są z tego wykluczone, w sensie, że nie biorą w tym udziału. Nie mamy żadnej sugestii tyczącej się tego, że Iwan ze swoim wszechświatem odpadłby jako pierwszy. Wcześniej w akapicie mamy jeszcze informację, że wszechświat pierwszy jest wykluczony, w zasadzie zwolniony, to jest lepsze słowo, zwolniony z udziału w tym turnieju ze względu na to, że średni poziom śmiertelników przekracza 7. Tylko że doskonale wiemy, że poziom śmiertelników to nie jest do końca poziom siły śmiertelników, tylko poziom rozwinięcia wszechświata, prawda? Więc tutaj oczywiście może być tak, że oni byli bardzo mocno rozwinięci, ale byli słabi. No ale okej, idziemy dalej z tym artykułem i mamy informację tyczącą się tego, to jest coś, co było podczas tego turnieju Zeno Expo w Mandze, kiedy Goku walczył z Toppo i Iwan powiedział, ta walka obecnie jest już na poziomie nas, bogów. No i tutaj autor artykułu pisze jeszcze, że prawdopodobnie wszechświat pierwszy jest tak pokojowy, że warunki, żeby uformować wojownika, który mógłby równać się z Goku albo Toppo, nie istnieją. To jest tylko i wyłącznie domniemanie. Natomiast jeśli zostało to powiedziane na oficjalnej stronie Dragon Balla, to można byłoby gdzieś tam sobie w głowie ułożyć taką teorię, że okej, Iwan też nie jest, powiedzmy, bogiem zniszczenia, który wygląda poważnie, prawda? On jest na pewno silny. To nie jest tak, że wszechświat pierwszy nie ma silnych wojowników, ale Iwan był pod wrażeniem, tylko że tak naprawdę, nie wiem, widzieliśmy też Birusa, który był pod wrażeniem, Belmoda, który był pod wrażeniem mocy Goku, Toppo, Jirena i tak dalej. No Jirena i Toppo on znał, ale generalnie widzieliśmy bogów zniszczenia, wszystkich jak jeden mąż wstających, na przykład, mówię tutaj o anime, jak Goku opanował Ultra Instynkt, więc czy Iwan jest jakimś wyjątkiem? Niekoniecznie, ale kto wie, może dowiemy się kiedyś więcej na ten temat. Ja byłbym bardzo, bardzo za. The Hash 92. Cześć Adacho, cześć. Nie mam pojęcia, czy kiedyś gdzieś się to pojawiło na kanale, ale naszła mnie pewna myśl. Jak uważasz, czy Goku dalej może latać na chmurce Kinto po tym, jak przed turniejem mocy świadomie trochę pokłamał? Świadome kłamstwo raczej nie jest oznaką czystego serca. Już wiele razy rozmawialiśmy na ten temat, co Kinto bierze pod uwagę. Moim zdaniem nadal to są intencje. Goku oczywiście kłamał, ale robił to w intencji, żeby namówić wojowników, czyli swoich przyjaciół, prawda, znajomych, przyjaciół, kolegów, do wzięcia udziału w turnieju mocy, dlatego że wiedział, że jeśli oni nie wezmą udziału w turnieju mocy, to Wszechświat Siódmy może przegrać i przez to wszyscy przestaną istnieć. Więc generalnie na samym końcu tego dziwnego ciągu była dobra intencja. Goku chciał, żeby Siódmy Wszechświat przetrwał. To jak mój temat na maturze sprzed 9 lat. Czy czasem kłamstwo może być usprawiedliwione? Czy czasem można skłamać dla większego dobra? Myślę, że Goku nie kłamał ich dlatego, że chciał zrobić im na złość, tylko wiedział, że mogą się po prostu nie zgodzić albo się będą bać. Taki Krillin, prawda? Powiedział, że się boi. Podobna sytuacja miała przecież miejsce w sadze Armii Czerwonej Wstęgi. No, nie muszę wam przypominać, jak Goku zmasakrował tam dziesiątki żołnierzy i zniszczył całą armię. Tylko że on oczywiście zabijał tych żołnierzy, tylko że robił to po to, żeby świat mógł żyć spokojnie, prawda? Żeby nie musiał drżeć przed potęgą tej zorganizowanej grupy przestępczej, no bo przecież Armia Czerwonej Wstęgi to była tak naprawdę grupa kryminalistów, którzy chcieli przejąć kontrolę nad światem. Także intencje, a nie zero-jedynkowe postrzeganie czynów, tak bym powiedział. Bujnik 47. Pytanie do Goku. Co jeśli Piccolo z Nailem lub innym nameczaninem zatańczyliby taniec fuzji lub założyli potarę i podczas fuzji wchłonęli innego nameczanina? Co po ich rozłączeniu stałoby się z wchłoniętym nameczaninem? Z góry dzięki za odpowiedź i pozdrawiam. Pozdrawiam. Jeśli zakładamy, że w ogóle byłoby to możliwe, że taka fuzja, dajmy na to Nail i Piccolo nie robią wchłaniania, a asymilacji nameczańskiej, tylko na przykład taniec fuzji, prawda, albo potarę i mamy Nail Colo. I czy taki Nail Colo mógłby wchłonąć, niech będzie, że Kami, pomijmy to, że Kami i Piccolo byli kiedyś jednością, generalnie chodzi o trzecią osobę. Czy mogliby to zrobić? Jeśli tak, to po rozłączeniu. Albo ten trzeci nameczanin, w tym przypadku Kami,
poszedłby albo do ciała Naila, albo do ciała Piccolo, ze względu na to, że być może nie ma możliwości rozdzielenia się na dwie części. Być może na przykład poszedłby do tej części fuzji, która dominowałaby. Wiemy, że jest raczej taka zasada, może ona jest niepisana, a raczej na pewno jest niepisana, ale którą często widzimy, że ktoś w danej fuzji ma, powiedzmy, więcej do powiedzenia, że jego cechy charakteru są bardziej widoczne, więc może Kami na przykład poszedłby do Piccolo, ze względu na to, że Piccolo byłby dominującą stroną w tej fuzji. Ale przecież wiemy, że Nameczanie mogą się też rozdzielać. W zasadzie Kami poprzez ten morderczy trening był w stanie wyciągnąć z siebie Piccolo Daimao, więc się rozdzielił. Więc istnieje możliwość, czysto teoretyczna, że taki Nameczanin mógłby po części pójść po rozdzieleniu do Naila, a po części do Piccolo. Nie wiem, czy 50/50, ale mógłby się rozdzielić. Opcja numer 3 wygląda tak, że jak ta fuzja by się skończyła, Nail-Colo rozdzieliliby się z powrotem na Naila i Piccolo, to Kami nie miałby już tego ciała, w którym tak naprawdę przebywał, więc zostałby wyciągnięty. Vegeta przecież w Sadze Moro mówił, że za pomocą swojej techniki byłby w stanie rozdzielić Naila i Kamiego od Piccolo. Więc to oznacza, jeśli Vegeta nie kłamał, ale uznajmy to, że to mówił twórca, prawda? Autor mangi, a niekoniecznie Vegeta. To oznacza, że Kami i Nail gdzieś tam jeszcze żyją, więc mogą też dostać swoje fizyczne ciała. Nameczanie są o tyle ciekawym tematem i też nadal zagadkowym, że nie wiemy do końca, jakby się zachowała ta fuzja w takiej sytuacji, co by się stało z tym wchłoniętym Nameczaninem, więc opcji jest kilka, ale trudno tak naprawdę powiedzieć. Dwa pytania, które tyczą się jednej rzeczy. Tutaj kolega Ulkujora 635 i jeszcze kolega Kyotare zadali pytanie tyczące się tego, dlaczego Future Trunks nie poleciał na Nową Namek i nie użył nameczańskich smoczych kul, żeby wskrzesić Future Gohana. Nameczańskie kule nie mają limitu czasowego. Odpowiedziałbyś? Bo ciekawi mnie. Kolega Ulkujora napisał trochę więcej i wspomniał też o królu Kaio, o teleportacji, o tym, że Goku prawdopodobnie był w zaświatach i tak dalej, i tak dalej. To jest chyba jedno z najbardziej popularnych pytań natury logicznej w ogóle w społeczności Dragon Balla, które pojawia się od wielu lat. Swoją drogą, autor mangi Dragon Ball New Hope na temat tej całej teorii napisał całą sagę, prawda, w swojej fanowskiej mandze, kiedy to Bulma leciała przez wiele długich lat na Nową Namek, w końcu jej się udało, wskrzesiła Future Gohana, który trenował w zaświatach, więc był w stanie potem pokonać Cella i androidy i tak dalej, i tak dalej. Ale okej, wróćmy na Ziemię, dosłownie i w przenośni, bo jeśli mamy sytuację, w której Future Trunks jest jedynym wojownikiem na Ziemi i mamy jeszcze Future Bulmę, to nawet gdyby się okazało, że oni byliby w stanie, że Bulma byłaby w stanie zrobić taki statek, okej, jeśli była w stanie zrobić wehikuł czasu, to być może, a raczej na pewno, też była w tamtym momencie w stanie zrobić statek, który miałby możliwość polecenia na Nową Namek. Więc uznajmy, że ten limit czasu, że ktoś zmarł już dawno temu, jest faktycznie nieobecny w przypadku nameczańskich smoczych kul. Tylko że Trunks, jak leciałby na Nową Namek, prawda, i doleciałby tam i poprosiłby Nameczan o wskrzeszenie na przykład Future Gohana albo w ogóle wszystkich wojowników, jeśli zakładalibyśmy, że nameczańskie smocze kule nagle mogą wskrzeszać wiele osób, już naginamy tutaj historię, bo przecież nameczańskie smocze kule mogły wskrzeszać jedną osobę naraz, to jaki byłby sens wskrzeszania kogokolwiek poza na przykład Piccolo? No bo jeśli zostałby wskrzeszony Piccolo, to w tamtym czasie Kami wróciłby też do życia i ziemskie smocze kule wróciłyby do życia. Tylko że Piccolo musiałby się w tamtym czasie ukrywać, no bo on nie byłby w stanie nawiązać jakiejkolwiek walki z androidami. Trunks też nie był w stanie nawiązać walki z androidami aż do momentu, kiedy nie poleciał do naszej, w cudzysłowie, linii czasowej i tam nie odbył treningu w komnacie Ducha i Czasu. Wtedy wrócił do swojej linii czasowej, pokonał androidy, potem jeszcze pokonał Cella w pierwszej formie i wszystko było ok. Tylko że problemem nie jest to, że Trunks nie chciał ich wskrzesić, albo nawet, że nie mógł ich wskrzesić, a mógłby się na przykład skontaktować z królem Kaio, albo król Kaio mógłby się skontaktować z Trunksem. Problemem jest to, że takie wskrzeszenie nic by tak naprawdę nie dało, bo oni najpierw musieli pokonać androidy, pozbyć się zagrożenia, a dopiero potem wszystkich wskrzeszać, a Trunks nie był na tyle silny. I moim zdaniem w tym całym zagmatwaniu największym problemem jest to, że komnata Ducha i Czasu była cały czas dostępna w linii czasowej Future Trunksa. Prawdopodobnie. Nic nie było mowy o tym, żeby pałac Kamiego został zniszczony. Okej, Kamiego mógł nie być, ale pan Popo widzieliśmy, że już wcześniej wychodził z inicjatywą, kiedy chociażby w zasadzie między sagą Saiyan a sagą Namek, tym drobnym arku przygotowań do wylotu, kiedy wszyscy byli w szpitalu, Goku tam leżał zabandażowany jak mumia, pan Popo przyleciał do okna na latającym dywanie i powiedział, że jest statek, który jest na wyżynach Yunzabit i to jest statek Kamiego, którym on przyleciał na ziemię wiele
kilkaset lat temu. Więc pan Popo jest w stanie wyjść z inicjatywą, żeby jakkolwiek pomóc naszym bohaterom. Dlaczego nie wyszedł z inicjatywą i nie poinformował Trunksa o tym, że jest coś takiego jak Komnata Ducha i Czasu? Może ze względu na to, że Saiyanie wolniej wzmacniają się sami niż w grupie. Na pewno lepiej jest z kimś sparować, no ale chociażby Vegeta przed turniejem mocy był w Komnacie Ducha i Czasu sam i też widzieliśmy, że się wzmocnił. Myślę, że gdyby Future Trunks nawet dostał informację od pana Popo, że jest Komnata Ducha i Czasu, że może tam wejść, dajmy na to na te 2 lata, bo wtedy była mowa o tym, że limit dla jednej osoby to są 2 lata, prawda? Mógłby tam posiedzieć 2 lata, mógłby się wzmocnić, na pewno miałby dużo motywacji. Pamiętajmy, że Komnata Ducha i Czasu to nie jest tylko zmiana postrzegania czasu, ale tam też była większa grawitacja, trudniejsze warunki pogodowe, bardzo zmienne, prawda? Więc Trunks też ze względu na to mógłby się bardzo wzmocnić. Dlatego uważam, że nameczańskie smoczykule to jest coś, co okej, można byłoby do tej historii wrzucić jako pewną, może nie tyle co dziurę fabularną, ale pewne niedopowiedzenie, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że przecież Król Kaio wiele razy skontaktował się z naszymi bohaterami. Jeśli Goku zmarł też ze względu na wirusa serca w tamtej linii czasowej, czy on nie zachowałby swojego ciała? Czy nasi bohaterowie pokroju Krillana, Tenshinhana, Yamszy i tak dalej, oni nie zachowaliby swojego ciała, nie pojechaliby na przykład, chociaż na chwilę pojechali, wiadomo o co chodzi, polecieli do Króla Kaio na planetę, nie chcieliby jakkolwiek skontaktować się z tamtym światem, żeby pomóc Trunksowi z zaświatów? Przecież ile razy była taka sytuacja, że jak oglądaliśmy jakąś sagę Namek, gdzie nasi bohaterowie byli na planecie Króla Kaio, sagę Saiyan, gdzie Goku przecież trenował u Króla Kaio, sagę Majin Buu, gdzie mieliśmy Kaioshinów na różnych planetach, gdzie był Król Kaio i tak dalej, zawsze było tak, że osoby będące w zaświatach albo w świecie bogów wpływały, pomagały na ziemi, prawda? Jakkolwiek zdalnie próbowały pomóc. Dlaczego w przyszłości Future Trunksa czegoś takiego nie było? Natomiast to, moim zdaniem, i tak jest sprawa drugorzędna, no bo tak jak powiedziałem, nawet gdyby został ktoś wskrzeszony, i tak byli oni słabsi niż androidy, więc umarliby znowu. Najpierw trzeba było pokonać androidy, a większym dla mnie problemem jest to, że nie dowiedział się Trunks o Komnacie Ducha i Czasu, która tak naprawdę nie była gdzieś tam na jakiejś innej planecie, tylko była tu, pod nosem, winie za to pana Popo. Chyba winie za to pana Popo. Chociaż tak naprawdę ktokolwiek inny mógłby to powiedzieć Trunksowi. Goku poprzez telepatię, kładąc rękę na plecach Króla Kaio, mógłby mu powiedzieć, prawda, że przecież Goku był w Komnacie Ducha i Czasu jako małe dziecko, więc mógł powiedzieć Trunksowi, jak wygląda sytuacja. Ba, nawet jeśli nie mielibyśmy tutaj korzystać z zaświatów, przecież Bulma słyszała w pierwszym Dragon Ballu, że Goku trenował w pałacu Kamiego, że trenował w wieży Karin. Nie mogłaby chociaż zasugerować Trunksowi, żeby poszukał tych miejsc? Jeśli Trunks poszukałby tych miejsc i znalazłby się w Pałacu Kamiego, być może sam odkryłby Komnatę Ducha i Czasu. Tutaj jeszcze kolega Ul, tak sobie skrócę twój nick, powiedział o tym, że Goku przecież mógłby dostać przepustkę na chwilę i teleportować błyskawiczną transmisją Trunksa na nową Namek i tak dalej, więc cóż, było minęło. Reiki37, cześć Adacho, nawiązując do Ultimate Gohana, to mam coś, co wymyśliłem, a mianowicie, co ty na taki scenariusz, gdzie Elder Kaioshin nie wykonywał żadnego rytuału na Gohanie, tylko złość Gohana przez to, że musiał siedzieć przez wiele godzin w miejscu, wybuchła i Gohan obudził w sobie nowy stan, jakim jest Ultimate Gohan. Bardzo daleko idąca teoria. Bardzo daleko idąca teoria, bo przecież to musiałoby zakładać, że Gohan ma w sobie tak olbrzymi potencjał, że jednym wybuchem złości nie dość, że prześcignął swoje limity, to prześcignął też fuzję chłopaków, prześcignął Goku SSJ3 jednym wybuchem złości. Czym ten wybuch złości na Bogu, nomen omen, ducha winnego Elder Kaioshina miałby być większy niż na przykład wybuch złości małego Gohanka, kiedy się wściekał na Radica, albo Gohana podczas Cell Sagi, kiedy też przekroczył swoje limity, ale umówmy się, że to był ulepszony Super Saiyanin, to nie była jakaś dziwna forma Ultimate, więc to nawet nie jest grubymi nićmi szyta teoria, ja bym nie nazwał tego nawet teorią, jest to po prostu szalony scenariusz, co by było gdyby. Ale w takim razie, jak mielibyśmy wytłumaczyć tę formę? Czym miałoby być wtedy Ultimate, prawda? To musiałaby być jakaś forma, która nie jest do końca sajańska. No bo Goku, Vegeta, Trunks, oni wszyscy się wściekali. Trunks przecież i Goten to też są hybrydowi Saiyanie. Oni być może nie mają aż takich predyspozycji do wściekania się jak Gohan, ale dlaczego Gohan miałby być jedyną osobą, która poprzez wścieknięcie się, i to umówmy się, że nie jakieś duże, no bo na śpiącego dziadka miałby odblokować nową formę, która przewyższa wszystkich. A jeśli na przykład mielibyśmy powiedzieć, że to jest nie moc sajańska,
tylko wynikająca z krwi Ziemian, prawda? No bo Gohan jest hybrydą Ziemianina i Saiyanina, to dlaczego na przykład Krillin, Ten Shinhan, Yamcha, Chaozu, Puar, Oolong, Bulma, Chi-Chi to już w ogóle się tyle razy wściekała, podczas swoich momentów wścieknięcia nie odblokowali nowej formy, no bez przesady. Ale jest jeden pozytyw wynikający z tego komentarza. To by mogło sugerować, że forma Beast ma więcej sensu. Ok? No bo jeśli Gohan Ultimate to nie jest tak naprawdę odblokowanie pełnego potencjału, no to Beast jest naturalnym następstwem, prawda? To nie jest tak, że niby miał odblokowany cały potencjał, a teraz jeszcze ma więcej niż cały potencjał. No, tak czy siak, nie idźmy w te tematy. Grzesiek B. Pytanie do Koku. Skąd wiadomo, że transformacja w blond włosy to tak naprawdę transformacja w Super Saiyanina? Może tak naprawdę Super Saiyanin jeszcze się nie pojawił. Było mówione, że pojawia się raz na 1000 lat. Być może, oj, ktoś tu chyba czytał AF Young Jijiego. Być może żółte włosy to po prostu zwykła transformacja, a legendarny Super Saiyanin jeszcze się nie pojawił. Co o tym myślisz? Można byłoby w ten sposób o Brolim powiedzieć, no nie? I to tyle. Że Super Saiyanin to jest faktycznie Super Saiyanin, ale legenda z biegiem czasu się trochę pozmieniała. Że tak naprawdę na początku chodziło o Saiyanina tego zmutowanego, tę anomalię, która raz na 1000 lat się rodzi i jest znacznie silniejsza niż wszyscy inni, bo ten opis bardziej pasuje do Broliego, prawda? Niż do zwykłego Super Saiyanina, bo myślę, że kwestia zwykłego Super Saiyanina jest taka, że Saiyanie być może za bardzo w przeszłości polegali na ogonach i na transformacji w Ozaru. Już kiedyś nagrywałem na ten temat Kokła, to było nawet w tytule, czy ogon blokuje prawdziwy potencjał Saiyan. Zwróćcie uwagę na to, że Saiyanie na początku historii, kiedy mieli ogony, to ich poziomy mocy były bardzo małe. Ale w momencie, w którym na przykład Gohan albo Vegeta stracili ogony, Goten i Trunks w ogóle urodzili się bez ogonów i mieli Super Saiyanina w wieku, nie wiem, 7-8 lat, to był moment, w którym ten potencjał został odblokowany. I być może jest tak, że Saiyanie nigdy nie zakładali, że utrata ogona to będzie coś, co może ich potencjalnie wzmocnić. Więc jak ktoś tracił ogon, to czekał, aż on po prostu odrasta. Bo wiecie, mieli poziom mocy, dajmy na to 200 i po transformacji w Ozaru mają nagle 2000. Kto mógł wtedy myśleć, że utrata ogona, utrata możliwości tej transformacji na dłuższą metę będzie tak naprawdę czymś pozytywnym? A Broly urodził się inny, co prawda miał oczywiście ogon, ale Broly, ten z Dragon Balla Super, też w końcu stracił ogon, prawda? I też był w stanie się transformować w Super Saiyanina, więc może ta legenda po prostu z czasem się zmieniła. Może na początku właśnie chodziło o tego zielonowłosego Super Saiyanina, a potem, jak okazało się, że Goku osiągnął SSJ, to wszyscy założyli, że to jest ten Super Saiyanin, o którym mówiła legenda. Obiad Adacha. Siemka Adacho, mam pytanie. Dlaczego w klasycznym Dragon Ballu taka Kamehameha nie robiła wrażenia na ludziach i dużo osób korzystało z ki? Na przykład taki Tao Pai Pai. Roshi był najsilniejszy na świecie i każdy go znał. Każdy człowiek słyszał o boskim mistrzu, a teraz jak ktoś zobaczy Kiblasta, to panika. Nie, no kiedyś też patrzyli na Kiblasty i była panika. Przypomnij sobie pierwsze turnieje. Tak samo dlaczego nikt się nie boi Piccolo. Pewnie przecież są o nim legendy, że kiedyś siał śmierć i zniszczenie, a dzisiaj nic. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę na to, ale ludzkość w Dragon Ballu jest naprawdę bardzo głupia i ma bardzo krótką pamięć. Tak się zastanawiam nawet, czy to życzenie, żeby wymazać ludziom wspomnienia o Majin Buu było konieczne. Patrzcie na 23 Tenkaichi Budokai. Tam Piccolo Junior przychodzi. Piccolo Junior, który jest reinkarnacją Piccolo Daimao, który 3 lata temu siał zniszczenie na całej Ziemi. Przejął fotel króla Ziemi, mówił, że będzie teraz źle, że będzie niszczył co roku jedno miasto i tak dalej, że będzie losowanie, wypadło na zachodnią stolicę na samym początku i myślicie, że 3 lata później nikt już nie był w stanie rozpoznać Piccolo Juniora. On pojawił się na tym turnieju i tam ludzie oczywiście go potem poznali, ale była taka kwestia, że oni mówią, czy on nie wygląda podobnie do kogoś? No kurwa, gość jest zielony, ma takie same ubrania praktycznie, ma szpiczaste uszy, ma czułki, ma bardzo podobne ubrania. To tak jakby na Ziemię, w naszym świecie, przyleciał jakiś ufoludek, zniszczył pół planety i potem 3 lata później przyleciał bardzo podobny ufoludek. I ludzie mówią, nie, no chyba niemożliwe, żeby ten ufoludek był z tamtym ufoludkiem. W Majin Buu sadze Piccolo sobie chodził już normalnie, brał udział w zasadzie w turnieju, normalnie wziął udział w losowaniu i powiedział tylko, że przyjął imię Demon Junior, czy tam Ma Junior, prawda, w zależności od wersji językowej, żeby go ludzie nie rozpoznali. On się bał, że rozpoznają go po imieniu, a nie po wyglądzie.
Ludzie naprawdę mają krótką pamięć tam. Lodgkinson. Myślę, że bycie wchłoniętym przez ból mogło powodować asymilację nie tylko ciała, ale też duszy. Stąd Goku i Vegeta chcieli ich wyciągnąć, bo bali się, że nie będą mogli ich odrodzić, jako że w sumie to żyją, bo są częścią Buu. To jest kwestia tego, że dlatego Vegito chciał ich na początku oddzielić, prawda? Być może jest coś w tym, być może to nie jest tak, że to idzie aż tak daleko, że łączą się ciała i dusze z Buu, ale może Vegito, co za tym idzie Goku i Vegeta, chcieli być bardzo ostrożni, bo nie wiedzieli, co się stanie, jak Gohan, Piccolo, Trunks i Goten zginą w ciele Buu. Być może byłoby tak, że byłyby jakieś problemy z ich wskrzeszeniem, więc na początku chcieli ich wyciągnąć, a potem dopiero pokonać Majin Buu. Może w sumie tak było. To byłaby opcja, która jakkolwiek wytłumaczyłaby to, dlaczego Vegito w ogóle fatygował się z wchodzeniem do ciała Buu. No ale to nadal mimo wszystko jest headcanon. Kanarito, pytanie do Koku. Witam. Ostatnio się tak zastanawiałem. Trunks i Goten są postaciami z największym potencjałem. Ostatnio, no Gohan zawsze był mówiony, że ma największy potencjał, ale okej. Ostatnio trochę się ruszyli, ale to nic nie dodało do ich mocy. Przed nami saga Black Freezy. Miejmy nadzieję. Myślisz, że będą chcieli jakoś przebudzić moc Gotena i Trunksa, aby jakkolwiek się przydali, lub na zakończeniu chociaż mieli jakieś nowe formy? Nie pokazali nam dorosłego Gotenka w pełnej okazałości. Co jeżeli nawrócą się do Daimy i Goku, tak jak w Sazebu, pokaże im SSJ-4, którego mogliby używać w fuzji? Myślę, że to byłoby bardzo ciekawe, gdyby Goku przypomniał sobie o takiej formie i pomógł im osiągnąć większą moc. Pozdrawiam. Jakby to wytłumaczyć? Że Goku po wielu latach nagle sobie przypomina: mam jeszcze 4, ale nie pokazywałem nikomu. Nie? Jak Zeno prosi, żebym pokazywał mu wszystkie formy, to zapomniałem o tej 4. Łatwo zapomnieć, prawda? Niczym się szczególnym nie wyróżnia ta forma. Albo jak na przykład walczyłem z Beerusem, to użyłem SSJ-3 i powiedziałem, że to moja ostatnia forma, no bo też zapomniałem o 4. Nie łączmy tego. Odnośnie Gotena i Trunksa, ja czekam na dorosłego Gotenksa. To jest kolejny krok, który powinniśmy zobaczyć. Goten i Trunks jak najbardziej w przyszłości, mam nadzieję, że dostaną SSJ-2, ale nie nic nowego. Myślę, że SSJ-3 Gotenks to był bardzo odważny wymysł Toriyamy. Nie do końca wierzę, że Toyotaro ma w sobie te same jaja. I dobrze, bo uważam, że SSJ-3 Gotenks to jest rzecz, która jest była dość ryzykowna. W sensie, że wprowadzenie takiej postaci z tą samą nową formą, którą przed chwilą pokazał Goku, niezależnie od tego, czy to się udało, czy nie w waszych oczach, to naprawdę było kontrowersyjne. Nie sądzę, żeby Toyotaro posuwał się do takich kroków, więc myślę, że jeśli zobaczymy coś nowego dla Gotena i Trunksa, to nie będzie tak totalnie z dupy jak SSJ-3 Gotenks i tak jak SSJ-4 tutaj, o którym piszesz, więc dorosły Gotenks to jest coś, co powinniśmy zobaczyć i to jest po prostu kolejny krok. Jak to zobaczymy, to możemy się wtedy zastanawiać, co dalej. Ja tak to widzę. Kolejny segment śmiania się z tego, co sztuczna inteligencja zaproponowała jako odpowiedzi na wasze pytania. 33 Siwy napisał: pytanie do Koku. Co właściwie robi król Kai? W sensie jest on królem światów, ale nigdy nie widzieliśmy, żeby rządził. Mam wrażenie, że on tylko siedzi sobie na tej śmiesznej planecie z małpką oraz Grzesiem i wymyśla dowcipy. Patrzcie to. No wiesz, akurat w DB Super król Kai troszkę działał. Rządzi dowcipem, to na pewno. A tak na poważnie, król Kaio mówił, czym się zajmuje. Jeździ swoim autem, kiedyś miał większą planetę, ale potem Beerus się zdenerwował na niego, bo tam grali w chowanego bodajże i zniszczył mu trochę planety, w sensie zniszczył mu planetę, król Kaio wziął jeden kawałek i uformował go w sferę i tak dlatego ma mniejszą planetę, ale król Kaio też na przykład liczy źdźbła trawy, patrzy jak daleko jest w stanie sikać, więc znamy jego kompetencje. To było w mandze, wystarczy przeczytać mangę. A z takich poważniejszych rzeczy, no to jeśli bierzemy pod uwagę chociażby filmy, film z Bojackiem opowiadał o tym, że gang Bojacka został pokonany przez Kaiów, prawda, między innymi przez naszego północnego Kaio i został zapieczętowany. Więc król Kaio, jak trzeba, to się bije. Poza tym zobaczcie, my tak naprawdę znamy bardzo mały wycinek historii Dragon Balla. Nawet jeśli mielibyśmy uznać, że to jest kilkaset lat. Ci bogowie żyją miliony lat. Jeśli coś się nie dzieje przez 10 000 lat, to tak jakby dla nas weekend na przykład był nudny, nie? Stryk i nie ma. Arek, co sądzisz o odejściu od kanonów DB? Mnie to niepokoi. Czekają nas historie, które sobie zaprzeczają. Daima. I nie wiadomo, co jest prawdą, a co nie. Prawdą jest to, że te postacie nie istnieją. Nie wiem, kto teraz odpowiada za przyszłość marki, ale chyba nie mają pomysłu ani koncepcji. Znowu przykładem będzie słabe i niespójne Daima. Ja nie nazwałbym serii Dragon Ball Daima serią niespójną. Dlaczego? W przypadku tego, że Dragon Ball Daima nie będzie się jakkolwiek łączyć z Dragon Ballem Super, ani z tym, co widzieliśmy też w innych najnowszych dziełach, to
Tutaj problemem była komunikacja ze strony oficjalnych źródeł, a nie sama seria. Jeśli oni by na początku nam powiedzieli, okej, to jest historia, która dzieje się po walce z Buu, ale nie bierze pod uwagę w ogóle tego, co się dzieje później. Nie zakładajcie, że to się będzie łączyło z Dragon Ballem Super. Wtedy, gdybyśmy zakładali, że ta seria jest osobnym bytem, inaczej by się to oglądało i na przykład w momencie, w którym pojawia się forma SSJ4 albo Goku na samym końcu mówi, że miało to wcześniej, ale bla bla bla, nie mielibyśmy pretensji, że tego później nie pokazał w Super, albo że SSJ3 Vegeta też się nie pojawił podczas na przykład walki z Beerusem. Więc Dragon Ball Daima, nie łączy się z Superką, ale samo w sobie trudno powiedzieć, że jest niespójne. Dragon Ball Daima ma wiele innych wad, że jest serią, która nie wykorzystała potencjału, który sama sobie nadała. Albo była bardzo leniwa momentami, jeśli chodzi o pisarstwo, albo nudna w odcinkach, które nie posuwały fabuły do przodu. Ale jeśli mielibyśmy dostawać historie, które są osobnymi bytami, jakiś na przykład, nie wiem, spin-off, albo historia, co się działo kiedyś, albo przeszłość danej postaci, prawda? Albo nawet coś w stylu Dragon Ball Daima, że dzieje się to po w ogóle wszystkich seriach i mamy pan, która jest już dorosła i bla 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 bla. Możecie sobie wymyślać dowolne rzeczy, ale jasno określonego kanonu tak naprawdę nie było nigdy, a to, co ostatnio powiedział Toyotaro, to nie jest jakieś oficjalne odejście od kanonu. To jest jego zdanie, a ze względu na to, że Toyotaro jest obecnie jedną z najbardziej, powiedzmy, wpływowych, czy może respektowanych, czy osób w ogóle z największym autorytetem, jeśli chodzi o Dragon Balla, no bo to on jest autorem mangi, był współautorem, teraz wygląda na to, że będzie jedynym autorem, nie wiadomo jak to się skończy, no to jego słowa tak naprawdę mają nieco większą wagę. Wiadomo, pewnie są osoby, które mają to totalnie w dupie, ale ja tego nie mam w dupie. I uważam, że to, co powiedział, jest w pewnym sensie dobre, bo to pozwala nam cieszyć się dziełami pomimo. Prawda? Wiadomo, ja lubię analizować, więc będę dalej analizował. Jeśli wyjdzie coś w stylu Dragon Ball Daima, na początku pewnie będzie jakiś disclaimer, ostrzeżenie, że prawda, nie ma kanonu, bla bla bla, ale sama analiza, porównywanie jednych wydarzeń do drugich, to jest ciekawe, to jest fajne, to jest coś, z czego tak naprawdę społeczność żyje, więc to nie jest tak, że odeszliśmy od kanonu. Jak byś wytłumaczył to, że Dragon Ball Super ma dwie różne linie? To już wtedy można było powiedzieć, że odeszliśmy od kanonu. Misio Stwór, pytanie do Koku. Adachon, jakbyś miał wybrać jedną fanmangę, która mogłaby być anime, to jaka by to była? Rycze z bólu niczym ranny łoś. Wspaniała fanmanga, polecam serdecznie. Nie, Dragon Ball Multiverse. Długa, dobrze napisana, z wieloma, powiedzmy, spin-offami, także byłoby co oglądać. Dragon Ball Multiverse. Witek. Hej Adacho, mam pytanie do Koku. Jeśli jeden uczestnik fuzji ma 35 lat, a drugi 54, to ile lat będzie miała fuzja? To jest pytanie podchwytliwe. Fuzja będzie miała 0 lat, bo dopiero się narodziła. Ale jaki będzie miała wygląd? No bo przecież wygląd musi na czymś bazować. No to wtedy pewnie będzie bazowała na średniej. 35 plus 54 to jest 89, na pół 44,5, więc będzie nieco młodsza ode mnie. Żartuję, nie mam tylu lat. Mam 28. Za miesiąc kończę. Gazaspar, mam pytanie do Koku. Co do uwalniania ukrytego potencjału siły wojownika w DB. Chodzi o sytuację na Namek, kiedy Guru uwolnił ukryty potencjał Krillana i Gohana. Ich moc, przynajmniej według mnie, skoczyła z silniejszych od Raditza do silniejszych od Vegety przed Zenkai boostami. Dodori, Zarbona i Guldo, ale słabszych od reszty Ginyu Force. A potem Gohan dostał 2 Zenkaje i był na poziomie lub silniejszy od Frizy w drugiej formie. To jak to jest, że robi hajs i ma respekt na scenie, a uwolnienie jego ukrytego potencjału nie dało mu od razu całej tej mocy? Czy może Guru obudził tylko część mocy, a nie wszystko? Myślę, że ukryty potencjał, a Zenkai to jest zupełnie co innego. Bo tak naprawdę Elder Kaioshin mógłby uwolnić potencjał każdej osoby, na przykład ziemianina, a ziemianie nie przechodzą Zenkaja, prawda? Zenkai myślę, że to jest zupełnie inny sposób wzmacniania się. Podam to na liczbach, żeby można było to lepiej zobrazować. Dajmy na to, że Gohan ma poziom mocy 50, ale jego maksymalny potencjał to jest poziom mocy 100. Czyli po rytuale mógłby osiągnąć poziom mocy 100, prawda? Mieć go zawsze. Chociaż akurat w przypadku tego rytuału przeprowadzonego przez Elder Kaioshina, on mówił, że dawał coś jeszcze. Czyli dajmy na to nawet podniósł poziom mocy do 150. Do tego poziomu, którego Gohan by nigdy nie osiągnął samym treningiem. Ale biologia Saiyan pozwala na to, żeby oni te limity sami sobie przesuwali. Czyli Gohan, będąc na poziomie 50, przechodząc Zenkai Boosta,
podnosi swoją moc na przykład do 200, ale swój limit też przenosi na przykład do 400. I wtedy to odblokowanie potencjału odblokowałoby go do tych 400, plus jeszcze na przykład bonus do 500, jeśli mówimy o tym właśnie. No jeśli mówimy o nameczańskim rytuale, no to tam nie było mowy o żadnym bonusie, prawda? Nie mówię o bonusie Piccolo w Super Hero. Chodzi o to, że nameczański guru nie odblokowywał tak dużej mocy jak Elder Kaioshin, bo Elder Kaioshin odblokowywał potencjał plus dawał coś jeszcze. Więc myślę, że Zenkai Boost to jest jedna sprawa, a odblokowanie potencjału to jest druga sprawa. Zenkai Boost po prostu podnosi ten sufit. Tak myślę. Rybolio! Czy Ninja Murasaki podczas kopiowania użył tej samej techniki co Tien? No nie, Tenshin Han użył kopiowania swojego ciała, a Ninja Murasaki po prostu zawołał swoich braci. Także to była zupełnie inna technika. Dziękuję wam wszystkim za oglądanie, dziękuję również koledze Piwusowi, który zostawia komentarze, ale Piwus, co to kurwa jest za awatar? Dlaczego Vegeta zapina mnie w dupę? Doceniam mimo wszystko każdą aktywność, ustawiajcie sobie awatary jakie chcecie, natomiast nadal mam prawo kwestionować wasze wybory. Czekam na wasze komentarze, zostawcie lajka, jeśli wam się podobało, zostawcie suba, żeby niczego nie przegapić. Dzięki jeszcze raz, widzimy się niebawem, miłego dzionka i papa. Dziana!